Witam serdecznie. Zaznaczcie, czy mnie widać, czy słychać jak zwykle. Czy wszystko w porządku. Dzisiaj taki, jak uruchamiałem tutaj spotkanie, wszystko bardzo muliło, także całkiem możliwe, że dzisiaj tak jest dosyć ten internet mocno obciążony. Także napiszcie, czy widać, czy słychać. Tak, żeby wiadomo. OK. No to tu napiszę, bo nie widzę, żeby... O, już ktoś pisze. O, cześć Mariusz, Alicja pisze, jest OK, no to super, no to bardzo dobrze. To znaczy, że jak już jedna osoba słyszy, to inne też będą słyszeć. Jak widzicie, dzisiaj jestem sam. Helena ma tam jakieś księgowe deadline'y i siedzi i tam działa przy księgowych tematach, bo jutro pani księgowa przyjeżdża i dokumenty musi zabrać. Także dzisiaj samemu poprowadzę to spotkanie, tą medytację. I też chciałem się z wami podzielić taką na początek. O, tu już też widać, słychać, witam na Facebooku, już się zaczyna coś tam dziać. Chciałem się też podzielić taką sytuacją, wiecie, że znikające przedmioty. Nie wiem, czy już doświadczyliście to w życiu, że znikały przedmioty, a później się w jakichś tam dziwnych okolicznościach, niespodziewanych odnajdywały. Myśmy mieli taką właśnie sytuację 2 miesiące temu, gdzie wsiąkł nam pilot do bramy garażu i do bramy wjazdowej. No mamy 2 piloty, no to ten jeden jeszcze był i słuchajcie, przeszukaliśmy wszystkie kieszenie. Helena, ja, wisiały kurtki i praktycznie rzecz biorąc też takie narzutki, jakieś czy dresowe, czy coś. Ona, ja po 2 razy wszystkie kieszenie były przetrzepane, wszystko wyjęte, zobaczone. No nie ma, wsiąkło. No stwierdziliśmy z 2 tygodnie temu, dobra, to kupujemy nowe. No i człowiek, który miał nam to załatwić, on się w ostatniej chwili praktycznie zadzwonił, a nie mam czasu, a nie mam tego, a nie mam tamtego. No i praktycznie rzecz biorąc, no nie było tego. No i mówił, no to trzeba będzie jeszcze gdzieś pojechać kupić. I gdzieś tam przy okazji były na zakupach, to nie było. No i wczoraj idziemy na spacer, a że już jest troszkę chłodniej, no to wziąłem taką cieplejszą górę dresową. No i wychodzę, wsadzam ręce w kieszeni, a tam pilot jest. No i pokazuję Helenie, mówię, zobacz Helena, mam pilota. Się znalazł. No i praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, no niewytłumaczalne. Ta kieszeń była z 5 razy przejrzana, jak nie 6 i nie było tego. I myśmy już i naraz się odnajduje i to jest też w takim momencie, gdzie już odpuściliśmy, już przestaliśmy myśleć, gdzie on zginął, w jaki sposób, no co się z nim stało. No to jest taki typowy, słuchajcie, chochlik praktycznie, który się wydarza i te znikające przedmioty z naszego doświadczenia też tak to jest, że czasami praktycznie jakby energetycznie zostają ukryte i to już mamy kilkanaście razy takie sytuacje. Pierwszy chyba miałem taki bardzo poważny, gdzie byłem to w stanie zaobserwować grubo ponad 20 lat temu i praktycznie odłożyłem klucze, wyszedłem na chwilę z pokoju na łóżku, położyłem klucze, wróciłem, nie było kluczy, a że byliśmy na wyjeździe, no to musiałem po prostu zostawić i iść. Później do Heleny mówię, no nie ma, no musimy znaleźć te klucze, no pokój hotelowy jest nieduży i nie mogliśmy go znaleźć przez 3 dni, 4 dnia wchodzimy, klucze leżą na łóżku w tym miejscu, gdzie położyłem, a w międzyczasie w nim spaliśmy, byliśmy i tak dalej. Także dajcie znać, czy też doświadczaliście takich ukrytych przedmiotów energetycznie przed nami, że jakiejś takiej chwilowej dematerializacji, czy przemieszczenia się w inne wymiary, bo to jest też taka rzecz, gdzie namacalnie praktycznie już stwierdzamy, jak to jest, tak? Także
to był taki temat, z którym się możemy zmierzyć w każdej chwili i możemy sobie pomyśleć, kurczę, no nie, no, co z tą naszą pamięcią, co z naszą koordynacją tego wszystkiego. No ale tak to bywa, tak to jest. Okej. No, czyli już tu powoli się spieramy, jesteśmy. Okej, kochani, napiszcie też, mamy tą formułę medytacyjnego kręgu uzdrawiania, czy jakieś prośby macie w jakimś temacie za kogoś, za siebie, na wsparcie. No słuchajcie, ja dzisiaj czytałem taki post i też go chyba udostępniłem o tym, że w Wiśle jest w tej chwili 24 cm wody, tutaj przy Warszawie, nie wiem jak gdzie indziej, no ale myślę, że im dalej, tym gorzej. No i faktycznie te zdjęcia, które pokazywali tam i człowiek napisał taki bardzo długi post, co będzie, gdy nie będzie wody w Wiśle, jak wiele zależy od życia praktycznie Wisły na to, co się dzieje w Warszawie i w okolicach. I to jest naprawdę niepokojące te sygnały takie, które też ja wiem, że to ma zmusić nas jako ludzkość też do pewnych retrospekcji, do pewnych głębszych przemyśleń i do działań jednak na rzecz planety. Słuchajcie, to my się tu spotykamy w tym duchu. Dla nas to może nic takiego, że wiadomo, że trzeba działać, trzeba tworzyć, kreować, ale widać ciągle my mamy doświadczać jakiejś tutaj sytuacji anomalii pogodowych i praktycznie zmiany klimatu i praktycznie to są te rzeczy, które pokazują jednak, że ta woda jest praktycznie niezbędnym składnikiem życia biologicznego. Sami się składamy z wody mniej więcej tam 60-70%. Cała planeta Ziemia to też wszystko to jest razem wzięte z tą wodą, tą oceaniczną, morską, słodkowodną i słonowodną, to jednak wewnątrz Ziemi mamy ogromne masy wody. I praktycznie rzecz biorąc tylko się do nich dostać i wygrzebać je. To są też się szacuje, że Ziemia jest praktycznie 60-70% złożona z wody. Czyli dla nas jest to bardzo ważna rzecz i dlatego ja też tutaj, jak tak sobie myślałem, to właśnie o tym, aby jednak natchnęło coś tutaj tych ludzi, tych, którzy zarządzają tymi społecznymi pieniędzmi z podatków i w ogóle też przedsiębiorstwa do jakichś ruchów prowodnych, żeby to się naprawdę wydarzyło, bo trudno oczekiwać, że matka natura sama wszystko za nas załatwiała i praktycznie rzecz biorąc bez jakichś głębszych przemyśleń nas wszystkich i zmian świadomości nie będzie, uważam, poprawy w tym klimacie, będzie tylko pogorszenie. Aż w końcu to zaczniemy rozumieć, że jak ważna jest jednak natura, naturalne siły wszechświata. Niezależnie możemy prosić, modlić się i wyrażać te oczekiwania, żeby tej wody było jednak słodkowodnej, tej życiodajnej dużo. I to ja daję tutaj jako też intencję do medytacyjnego kręgu uzdrawiania. Zapraszam anioła wody, święty żywioł wody. Niektórzy na przykład kojarzą wodę z kierunkiem zachodnim. Ja jak praktykuję i witam to na kierunku północy, słuchajcie, i dla mnie jest to ten kierunek starszyzny naszych przodków, praprzodków, słodyczy życia i tam to, co uczy dojrzałość, to płynąć z nurtem życia. Umiejętność płynięcia z nurtem życia, te poddanie się temu i praktycznie północ też jest w wielu krajach kojarzona jednak z śniegiem, z dużą większą ilością wody. Dlatego ja mówię, ja witam na kierunku północnym, chociaż w wielu tradycjach indiańskich jest to na kierunku zachodnim. Także też się zwracam i do naszych praprzodków, tych, którzy z zaświatów nas tam wspierają i obserwują tą sytuację tutaj na Ziemi, też o pewnego rodzaju jakieś działania. Oczywiście też patrząc na to, co się dzieje, na aktywność Słońca, która jest bardzo wzmożona, ja jeszcze raz chcę też tu podkreślić, że ten pierwotny impuls na poziomie materii,
żeby się wydostał ten na zewnątrz, ze Słońca, ten wyprysk. On powstaje od 5 do 10 tysięcy lat temu, czyli zainicjowane te procesy, które dzisiaj przeżywamy, one zostały tysiące lat temu. I to pokazuje, że uczestniczymy w jakimś naprawdę dużo większym megaplanie i mamy swoją rolę do wykonania, czyli nasze dusze jak schodziły z tej świadomości uniwersalnej, z tej wiedzy uniwersalnej, którą gdzieś tam mieli w tym polu, to wiedzą, że mamy coś do wykonania. Być może tak jak tutaj my pracujemy, to właśnie o to się dzieje. Dobrze, tutaj Alicja napisała dla koleżanki na odwagę do działania w kwestiach rodzinnych, dla siebie na zablokowany bark, dziękuję. Jak najbardziej, słuchajcie, zablokowany bark też jest temat no, dość trudny, bolesny, także współczuję, niech sobie tam płynie piękna energia do twojego barku, ale też znowu jakby nawiązując do tego, co ja powiedziałem wcześniej, jak mamy jakiś problem z barkiem, no trzeba z tym pracować, trzeba też włożyć wkład własny. To jest też bardzo istotne, abyśmy dbając o ciało, ja na przykład też od długiego czasu, na przykład mam wiele praktyk z mojego serca płynie, zostaw praktyki duchowe, koncentruj się więcej na ciele. Ty już to wiesz, to potrafisz, to umiesz. Wyraziłeś wolę, masz taki potencjał już swojego zdania, swojej woli, że to już poszło, ale wykonaj tą pracę w tych przestrzeniach mentalno-fizycznych. I tam jest też trzeba jeszcze w nie wnikać. Także nawet dzisiaj jak chodziłem, słuchajcie, po trawie i chciałem robić właśnie powitanie kierunków, słyszałem, nie Mariusz, rób fizyczność, ćwicz z oddechem, to też z energetyką, ale zostaw już nie rób 15 minut na te kwestie duchowe. Oczywiście ja niezależnie gdzieś tam na koniec każdego mojego ćwiczenia, każdego jakiegoś działania zostawiam tych minutę, 2, 3 na po prostu słuchanie, na to, co się przynosi. Także Alicja, niezależnie od tego zachęcam do pracy, pójścia do rehabilitanta i tak dalej. To jest naprawdę zawsze bardzo ważny temat. Ania, tak, to była mega dziwne. Mam krasnoludków w ogrodzie, gdzie stoi tam od 2 lat. Rano zobaczyłam go w innym miejscu. No ktoś tam przechodził. Myślałem, że mąż go przedstawił i wieczorem krasnoludek stał na starym miejscu. Mąż go nie ruszał. Byłam wstrząśnięta. Naprawdę go widziałem w innym miejscu. No to widzisz, ty miałeś przesunięcie w przestrzeni. U nas było zniknięcie totalne. No ale fajnie, że to z krasnoludkiem w ogrodzie jakieś siły tutaj są. Także są te doświadczenia. Ania pisze, mam jakiegoś wirusa, od paru dni siedzę w łóżku, proszę o zdrowie. O, pięknie, no to też jest, tu mamy już poszerzony właśnie ten temat, trzeba wspierać, nic dziwnego, bark też może jeszcze gdzieś tam boleć, bo jak się dużo w łóżku dzieje, to tak jest. Alicja, dziękuję, na poziomie fizycznym też działa. No to pięknie, niech się dzieje i płynie, także... To nie był z mojej strony żaden jakiś taki przytyk, tylko przypomnienie, słuchajcie, dla nas wszystkich, bo jak ja tutaj mówię, to nie kieruję tego personalnie, tylko kieruję do tych wszystkich uczestników. Pojawił się temat i to warto po prostu robić i wiem też dobrze, jak w środowisku duchowo-energetycznym wiele ludzi zaniedbuje jednak ciało fizyczne i ciało mentalne praktycznie rzecz biorąc. Skupiają się bardziej właśnie na tych sprawach energetycznych, duchowych, emocjach, ale już myśli i ciało fizyczne już jest odsunięte na bok. I praktycznie rzecz biorąc z tego też powodu to powiedziałem. Natalia prosi o modlitwę powrotu zdrowej bratowej Izy. Niech też tam już serca jak najbardziej do Izy, zdrowia dużo. Hania potwierdza i Krysia, że też te miały takie doświadczenia. Tu niedawno widziałem, że urodziny Hania miałaś, także jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten rok, całego takiego spektrum fajnych doświadczeń i tego, co też będzie służyło Tobie do wzrastania, bycia sobą, przejawienia tej boskiej natury praktycznie tutaj u nas. No dobrze, kochani, mamy parę próśb.
Jedna jest ta tutaj bardziej takie te zdrowotne dla Alicji, od Ani, także i dla Izy. Ja też jeszcze za wszystkich swoich klientów, z którymi pracuję też, to jest też ważne. Pamiętajcie, że jesteśmy terapeutami i wielu z nas i też no, pracujemy z trudnymi przypadkami. Czasami ja jak do mnie też przyjdą takie trudne przypadki, spojrzę, kurczę, 5 lat młodszy ode mnie, 10 lat starszy ode mnie, no i czasami aż tak muszę się dużo naprawdę jakby sobie uświadamiać tego, że jak ważne jednak jest to, że możemy pomagać, ale też żeby ci ludzie dostawali od swoich bliskich, od innych właśnie takie wsparcie, że można coś zrobić, coś zmienić, coś ulepszyć, że każdego dnia można oczekiwać łaski. To są ważne rzeczy, także ja o tych swoich i tu wiem, że parę osób pracuje na co dzień i waszych klientów, pacjentów też, niech tam zdrowie płynie, niech sobie działa. Ok, kochani, przejdziemy do części medytacyjnej. Rzucę tylko okiem na sekundę na Facebooka. Hania tu dziękuję, serduszko pięknie. Agnieszka też witamy bardzo ciepło. Ewa pisze, proszę o wsparcie uzdrawiania w rodzinie. Słuchajcie, zobaczcie, jak się od razu tutaj otworzyły u nas tematy wspierania jednak tego zdrowia. To jak nie ma zdrowia, to dopiero wtedy zaczynamy oczy otwierać i często się mobilizować do głębszych działań, takich na prozdrowotnych i produchowych. Uświadamiamy sobie, że jednak choroby dużo się bierze z tych poziomów duchowo-energetycznych. Ok, kochani. Także już przejdźmy w taki stan wyciszenia umysłowego, rozluźnienia całego ciała, odprężenia mięśni, pozostawiania za sobą tego całego już szumu, którego dzisiaj doświadczaliśmy w przeciągu ostatnich dni. Jeśli są jakieś emocje, które towarzyszyły nam i wymagałyby z naszej strony chociażby takiego słowa przepraszam, proszę o wybaczenie, przykro mi, że to powiedziałem, zrobiłem lub że czegoś nie zrobiłem i czegoś nie powiedziałem. Możemy też w myślach, nie zawsze jest nam łatwo powiedzieć nawet tym bliskim osobom kocham Cię. To też zawsze jest to dobry moment, aby chociaż z serca do serca powiedzieć kocham Cię, błogosławię Cię. Bądź pozdrowiona. Żyj w zdrowiu i pokoju. Powiedzmy to również w głębi siebie, do siebie samego. Kocham Cię. Kocham się. Akceptuję siebie. Szanuję siebie. Szanuję swoje ciało, ciało fizyczne i wszystkie ciała subtelne, eteryczne, mentalne, energetyczne, duchowe. Moją matrycę życia. Moje jajo życia, swoją duszę. Kocham Cię. Kochamy się.
Jesteśmy jednością. Poczujmy swoje pola energetyczne. To, co jest i na zewnątrz, i wewnątrz. Podziękujmy wewnętrznej inteligencji. Że wie, co robi i pozwala nam żyć i doświadczać bycia w ciele człowieka. Pobłogosławmy swój rozum, umysł i jego połączenia z zbiorowym polem świadomości i wyższym kosmicznym rozumem. Możemy odczuwać tą całą złożoność życia, jego nieśmiertelność, a jednocześnie kruchość, subtelność, delikatność. Nasze życie jest bardzo delikatne. Ale jednocześnie jest nieśmiertelne. Bo nasza dusza, nasz duch, nasza jaźń pochodzi z nieśmiertelności, wieczności, z wiecznego źródła tętniącego życiodajną energią miłości, nieustannie dające życie i możliwości doświadczania życia na wiele sposobów, w wielu wymiarach, w wielu życiach, w wielu kompozycjach. Gdy to mówiłem, mogły nam się przewinąć takie reminiscencje naszych przeszłych żyć, ale też i projekcje przyszłych żyć. Przeszłości tego życia, teraźniejszości tego momentu i przyszłości w tym ciele, w tym miejscu. Wszystkie te warianty możliwości pobłogosławne są jak rzeka, jak ocean życia, płynny, zmienny. Z różnymi prądami, stanami skupienia. I możemy czuć już, jak wszyscy jesteśmy wodniści, zarówno i parą, i wodą. Ale też mamy takie miejsca zmrożone. Część z nich trzyma ból w sobie. Ale też są to jako magazyny
Jest ten czwarty stan wody. Wody życia. Tam, gdzie ta woda się sama z siebie może mnożyć. Ma w sobie ogromny potencjał życiodajnych substancji. Ona ale wszystko informacji o życiu. Jesteśmy teraz takimi przemieszczającymi się plazmami wodnymi. Trochę jak ameby, trochę jak taka żelatyna. Każdy z nas jest trochę indywidualny. I pozwólmy ich, dawajmy tą plazmę życia, wodnistą plazmę życia w przestrzeń, gdzie sięga nasza obecność, fizyczność, eteryczność. Wody nie tylko brakuje w Wiśle, ale ogromne połacie ziemi są spragnione wody. Czystej wody życia. Która niesie informacje, jak żyć, po co żyć, z kim żyć. I dostaliśmy ten dar właśnie dzisiaj. Tak jak kiedyś się woziło lód po całej ziemi. Tak jak po Nilu spływały statki z lodem, aby utrzymywać świeżość żywności, zapewniać komfort życia. Tak my dzisiaj jesteśmy tymi bryłami, statkami, dawcami. Niesie też to taki refresh w ciele, przyjemny chłód. Wypełniające nasze tkanki, limfę, krew, komórki, oczy, nerki, mięśnie, kości. Śluzówka. Możemy też wręcz widzieć, czuć obecność anioła wody, żywiołu wody. Gdzieniegdzie ten żywioł się budzi w gejzery, wodospady. Piękne wodospady, życiodajne. Tak jak w Iglasu, Niagarze, Wenezueli, czy przy jakimś malutkim, który znamy gdzieś w naszym swojej okolicy.
Czuję też i widzę potężny wodospad. Tak jakby wodnik lał na ziemię wodę życia. Era wodnika. Zasila. Omywa całą ziemię, całą florę i faunę. To jest taki kosmiczny, duchowy, energetyczny. Wodospad życia. Subtelny. Jak piękny deszcz. Możemy wręcz podziwiać krople, energetyczne krople wody, mieniące się wieloma barwami. I każda kropla, jak płatek śniegu, jest inna. Wręcz można powiedzieć, ma inny skład. Inną chemię, zdrową, czystą. W każdej jest mikrokodzik. I ziemia jest zalewana. I to świadczy łaski deszczu, boskiego deszczu. I mnóstwo aniołów. I naszych przewodników duchowych, przodków, bliskich. Zasilają ziemię. Życiodajnym deszczem miłości. I on niesie też uzdrowienie do proszących, cierpiących, tych, którzy się czują odtrąceni, zapomnieni, niepotrzebni, zagubieni. Ten deszcz poi wszystkie dusze, które chociaż na niego spojrzą i powiedzą, jaki piękny deszcz. Tak czekałem na ten deszcz. Niech choć jedna boska kropla na mnie spadnie. A dzisiaj tych kropli jest wielokrotnie więcej, aniżeli dusz na ziemi. One spadają i dla zwierząt. I dla wszystkich świetlistych istot. Jak i dla tych, którzy już nie świecą.
Ten deszcz też przecieka przeszłość i wnika w przyszłość. Jest w teraźniejszości. Ale teraźniejszość w duchu jest zawsze powiązana z przeszłością i przyszłością. Tak jak nasze życie doczesne. Każdy deszcz, który przychodzi, z czasem się kończy, odchodzi, aby wrócić za jakiś czas i ponownie ożywić, orzeźwić, ochłodzić. Wszystkie czasoprzestrzenie. Spróbujmy jeszcze na końcówce nasze dłonie eteryczne czy wręcz fizyczne zebrać trochę tej wody. I napić się, wciągnąć, rozetrzeć i podziękować za łaskę, za dar. Pobłogosławić i czuć w sercu, w duszy, w umyśle wdzięczność. Tym jeszcze świeżo pod deszczu, takim pięknym powietrzem, zjonizowanym, natchnionym duchem, boskimi impulsami. Nasyćmy się i czujmy wdzięczność. Jestem wdzięcznością. Z każdym oddechem wdzięczności coraz bardziej czuję się z powrotem w swoim ciele fizycznym, w tym przestrzeni obecnego życia. Świadomości swojej boskości i człowieczeństwa.
tak przez chwilę, bardzo świadomie, głęboko mogliśmy doświadczać Boga-człowieczeństwa. Być wielowymiarowi, materialni i niematerialni, duchowi, energetyczni. Wszystkie cechy mojej boskiej natury mogły rozkwitnąć, a cienie się rozpłynąć. Zacznijmy pogłębiać oddechy. Delikatnie też zwiększając napięcia mięśniowe. Delikatne ruchy. Wszystko płynne, lekkie, subtelne. Para ciągle jeszcze jest. Jak będziemy już gotowi, możemy otworzyć oczy. Ale też możecie pozostać w tej takiej pozycji przyjemnej, błogiej. Mamy jeszcze trochę czasu. Aby wspólnie w tym polu, co wytworzyliśmy, wykreowaliśmy i było nam dane, oddychać całym sobą. Ja bardzo dziękuję też za stworzenie tego, taki głęboki jednak rezonans duchowy, połączenie, tą płynność, wymienność, też te niesamowite dla mnie poczucie jedności w czasie tej pracy, medytacji, w tym niesamowitym też wodospadzie. No, wręcz mi to się pokazywało faktycznie, jak ten wodnik lał. I ten wodnik też, ta era wodnika jest, słuchajcie, przypisana na zegarze mistrzów Saint-Germainowi, mistrzowi praktycznie miłości bezwarunkowej, ognia, transformacji, fioletowemu płomieniu. Bardzo, bardzo mocne, czyli ta woda życia, woda praktycznie bezwarunkowej miłości, te zapisy, te kody. Dla mnie to był trochę też taki niesamowity spektakl, jak wiecie, tych kropli różnorodnych spadających. Piękne doświadczenie, lekkość, rzeźkość w ciele. Teraz mam bardzo dużo. Taki doładowany też jestem energetycznie. Jak ktoś tam ma siły tam klepnąć coś w klawiaturę, to proszę bardzo. Tutaj Natalia napisała jak wody płodowe. No też piękne ujęcie. Jesteśmy w tych kreacji. No super, dobre też porównanie i w działaniu.
Także to było naprawdę jak zwykle piękna praca. Ewa napisała, dziękuję bardzo, przepiękne, tego było mi potrzeba. Też nie ukrywam, że mi też było potrzeba ten piękny taki jednak refresh, który wchodzi, też, że ta łaska, że ten wszechświat nam tak pięknie rezonuje, odpowiada na te wysokie tony, jak dajemy. On bardzo mocno odpowiada. Na te niskie tony też potrafi odpowiedzieć, ale to jest mniej przyjemne, a te wysokie tony, one są jednak piękne, błogosławieństwem i tym taką wdzięcznością, słuchajcie, no bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi miło, że tak to odbieracie i się dzieje. Okej, tu widzę na webinarowej wersji cisza, tam nawet nikt nie widać, żeby tam ktoś klepał w klawiaturę. Kochani, dziękuję jeszcze raz z całego serca. Cieszę się, że się tak spotkaliśmy, chociaż wirtualnie. Wy mnie widzicie, ja was muszę wyczuwać, ale czuję i błogosławię. Słuchajcie, spotkamy się za tydzień o tej samej porze, godzina 20. Dużo pięknego czasu i też takich boskich działań. Kochani, pozdrawiam was i do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, heja. No, tu jeszcze Ewa napisała, że wspaniale wodny cloud z dzbanem wody z nieba. No to byliśmy chyba w tej jednej bajce dzisiaj tak, to ja też to widziałem właśnie jak wodny cloud, w tą niebiańską wodę z nieba, praktycznie takim z kosmosu, tak niesamowite wsparcie. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, Natalia, fajnie, dzięki. Ania, dziękuję. Okej, kochani, na razie, cześć.